Cześć. Słowa, które teraz do Was kieruję, to jest wstęp do relacji z wykładu, jaki wygłosiłem podczas konferencji na Politechnice Wrocławskiej, a tegorocznym tematem była lotnicza pomoc dla Powstania Warszawskiego. I to, że pojechałem tam przedstawić uczestnikom konferencji tę historię, dla mnie było niejako zwieńczeniem obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego i zarazem lotniczych epizodów związanych z Powstaniem Warszawskim, które miały miejsce w tym roku i w które dosyć mocno się zaangażowałem w taki sposób, że nie wszystko dało się sfilmować i relacjonować, ale właśnie dzisiaj chciałem podsumować tę moją działalność, o której też już rok temu mówiłem, która z zabytków nieba rozumianych jako kanał na YouTubie wyszła też daleko do działań realnych. Najcenniejszą rzeczą, która łączy historię z teraźniejszością, która też budzi ogromne emocje i pozwala obu stronom bardzo wiele się dowiedzieć, to są spotkania z rodzinami lotników, którzy latali nad Warszawę, kiedy te rodziny odwiedzają Polskę. Dość często się to zdarza. Oczywiście typową okazją są rocznice, zwłaszcza okrągła rocznica 80, taka jaka była w tym roku. I o kontakt z rodzinami, o zapraszanie tych rodzin do Polski dba Dominik Kościelny, tutaj jest jego w tym ogromna rola. On w ogóle bardzo wiele zrobił dla upamiętnienia załóg, dla postawienia pomników tutaj w rejonie południa Polski i na bieżąco za pośrednictwem różnych forów i prywatnych kontaktów utrzymuje relacje z rodzinami lotników, zaprasza ich do Polski. A nasze drogi, naszych pasji, moja i Dominika się kilka lat temu połączyły, spotkaliśmy się, no i od tamtej pory współpracujemy, co bardzo sobie cenię, właśnie przyjmując rodziny lotników, występując w roli gospodarzy, przewodników, no i pokazując im miejsca związane z tym, gdzie ich przodkowie nieraz oddawali życie, gdzie latali, gdzie walczyli i również przedstawiając to, jak jest to upamiętniane w tej chwili w Polsce i jakie były w ogóle wówczas realia historyczne tej części Europy, dlatego, że wielu z tych lotników to byli lotnicy z bardzo odległych krajów. Pierwsza rodzina, którą gościliśmy w tym roku, to byli krewni sierżanta Edwarda Bradshaw'a, który poległ w Liberatorze zestrzelonym nad Lubożycą. Odwiedziliśmy miejsce katastrofy, lokalny cmentarz, pierwsze miejsce pochówku załogi, również cmentarz wspólnoty brytyjskiej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie i Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ja jestem przewodnikiem w Muzeum Lotnictwa Polskiego i zawsze, jeżeli oprowadzam właśnie jakąś taką grupę, nazwijmy to specjalnych gości, to staram się tak dobrać ścieżkę zwiedzania, żeby pokazać oprócz najcenniejszych eksponatów muzeum też to, co jest najbardziej związane z ich przodkiem, z jego służbą i z realiami, jakie wtedy były w Polsce. A tak jak wspomniałem, te realia czasami są kompletnie nieznane osobom z innego kontynentu, a nawet jeśli są znane z relacji, z książek, to też inaczej to wygląda, jeżeli opowiada to ktoś, kogo rodzina w tamtych czasach również działała na tym terenie, i też zapisała się w historii walki o polskość i o niepodległość. Później przyszedł czas na pierwszą większą imprezę tego roku. Był to festiwal historyczny w Proszowicach. To miało miejsce w czerwcu i tam miałem zaszczyt i przyjemność wygłosić dość długi i przekrojowy wykład o historii lotnictwa w II wojnie światowej. Natomiast konferencję zakończyło uroczyste odsłonięcie pomnika bohaterskich lotników w Ostrowie, gdzie został zestrzelony Liberator lecący na pomoc Warszawie. Na uroczystości obecni byli m.in. kolejni członkowie rodzin lotników, przybyli z Republiki Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii, a także pani ambasador RPA w Polsce. Pomnik wzniesiono na wprost Szkoły imienia Bohaterskich Lotników Alianckich, z którą też nawiązałem współpracę i jeszcze mam nadzieję ją nieraz odwiedzić. Natomiast pamiątką z udziału w tych uroczystościach jest taka oto tabliczka, której forma stanowi w zasadzie miniaturkę nowo wzniesionego pomnika. Następnego dnia z rodziną porucznika Thomasa Watsona odwiedziliśmy miejsca związane z katastrofą w okolicy Krakowa i tradycyjnie cmentarz Rakowicki. Szczęśliwie się złożyło, że w lipcu tego roku, i to już typowo dzięki działalności na kanale Zabytki Nieba, mogłem pośredniczyć w rozmowach, które doprowadziły do tego, że Muzeum Lotnictwa Polskiego zakupiło fragmenty blach z zestrzelonego alianckiego bombowca. Te elementy zostały odzyskane około 10 lat temu ze skupu złomu w Bochni. Są one sygnowane nazwą Alclad, zatem są to bez wątpienia fragmenty alianckiego bombowca. Nie wiadomo czy Liberatora, czy Halifaxa, bo ten stop był używany na obu typach samolotów. I w miejscu, gdzie te blachy zostały zestrzelone, znaczy w tym obszarze, był zestrzelony Liberator kapitana Szostaka, ale również Halifax sierżanta Owsianego, zatem są to elementy pochodzące z jednego z bombowców polskiej załogi. Szczęśliwie udało się wyeksponować te blachy akurat 1 sierpnia, czyli na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Minął 1 sierpnia i bezpośrednio po głównych uroczystościach w Warszawie do Krakowa przyjechała córka lotnika Briana Jonesa z rodziną. Brian Jones był obserwatorem na Liberatorze, który został uszkodzony nad Warszawą i rozbił się, czy awaryjnie wylądował na Okęciu. Później załoga dostała się do niewoli i do obozu jenieckiego na terenie Rzeszy i córka lotnika wraz z rodziną udali się w taką dość długą podróż właśnie szlakiem swojego przodka. Tym razem oprócz miejsc katastrof Liberatorów i cmentarza Rakowickiego odwiedziliśmy też Muzeum Armii Krajowej, gdzie było przygotowane specjalne oprowadzanie dla naszych gości. Brian Jones, kiedy wydostał się z Liberatora, obiecał Panu Bogu, że jeżeli tylko przeżyje, to właśnie służbie Bogu poświęci resztę swojego życia i jak później mówił, Pan Bóg zawsze sprawi, że danego mu słowa się dotrzyma i został on pastorem. Pastorem jest również jego zięć i to jest tutaj ciekawa sprawa, że dla jego rodziny ogromnym zaskoczeniem było to, w jak piękny sposób upamiętniane są osoby zmarłe w Polsce. Oni kiedy weszli na cmentarz, zobaczyli jak nasze cmentarze są zadbane, to nie było żadne święto. Dowiedzieli się, o co chodzi ze stawianiem zniczy, jaka w ogóle jest u nas tradycja związana z upamiętnianiem zmarłych, to byli w wielkim szoku, bo mówili, że w Republice Południowej Afryki no to cmentarze generalnie specjalnie zadbane nie są i nawet jest trochę strach tam chodzić. A u nas nie dość, że dbamy o groby swoich bezpośrednich przodków, no to również są pomniki poległych żołnierzy i to żołnierzy różnych ze stron. Kiedy oni oprócz tego, że zobaczyli piękny cmentarz wspólnoty brytyjskiej, zobaczyli również cmentarz, na którym pochowanych jest 5000 żołnierzy niemieckich i to jeszcze wymienionych z nazwiska, to naprawdę byli pod nieprawdopodobnym wrażeniem tego, jak piękna pod tym względem jest polska tradycja i o tym też chcę powiedzieć, bo dla nas w Polsce może jest to coś absolutnie oczywistego, natomiast w innych krajach jest to rzecz, która naprawdę wyróżnia nas i wprawia ludzi w szczery podziw. Pastor nawet później na uroczystościach w Johannesburgu, gdzie co roku też są uroczystości związane z udziałem lotników południowoafrykańskich w operacji dla Warszawy, opowiadał o wizycie w Polsce, opowiadał o tym, jak gościliśmy go, nawet ja tam byłem z imienia wymieniony i naprawdę mówił, że to, w jaki sposób Polacy dbają o pamięć, to jest rzecz nieprawdopodobna. Jeden z członków rodziny lotnika Watsona również mówił, że bardzo wiele mówi się o tym, jak o pamięć o poległych żołnierzach należy dbać, natomiast w Polsce na własne oczy zobaczył to, że to nie są puste słowa i że naprawdę piękna tradycja za tym stoi. Też otrzymał on taką tabliczkę z Ostrowa i mówił, że on postawi sobie ją w RPA na biurku, w swoim biurze i każdemu, kto będzie tam przychodził, będzie opowiadał, jak w Polsce się dba o zmarłych, również obywateli kraju odległego od nas o prawie 10 000 kilometrów. A od rodziny Briana Jonesa dostałem na pamiątkę taką oto czapkę. To jest czapka, gdzie jest pokazany Liberator lecący nad Warszawę, kierujący się ku reflektorom artylerii przeciwlotniczej. Te reflektory tak trochę układają się jakby w literę W. Natomiast z tyłu mamy polską flagę i napis Warsaw 80, czyli 80. rocznica związana z Warszawą. Takie czapeczki produkowane są w RPA, żeby upamiętnić ichniejszych lotników. Następnie, nie pełniąc żadnej roli, uczestniczyłem w uroczystościach przy pomniku w Lipnicy Wielkiej, gdzie przemawiała córka jednego z poległych tam lotników, Johna Ray, pani Rosemary Edmitz. I to też są takie wzruszające chwile. W ogóle to wszystko, o czym mówię, to się wiąże dla mnie z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Ona mówiła o tym, że ona swojego ojca nie pamięta, ale ma z nim zdjęcie, jedno. No i za każdym razem, kiedy przyjeżdża do Polski na miejsce katastrofy samolotu, no to wspomina pod pomnikiem i zastanawia się, jak się zachowywał, jaki był ten człowiek, który tak czule trzymają w swoich objęciach na jedynym wspólnym zdjęciu, jakie mają. To są takie chwile, kiedy naprawdę człowiek mocno się zastanawia nad w ogóle sensem wszystkiego, co się dzieje na świecie i próbuje sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać, że malutka dziewczynka, która miała, 4 lata, 5 lat, 3 lata, później dowiedziała się, że jej ojciec nie wróci, bo zginął podczas misji gdzieś w jakimś kraju, o którym nic nie wie, w operacji, z której pewnie nic nie rozumiała. Straszliwe rzeczy są.
Też nieczęsty przypadek, dlatego że ci lotnicy w większości to byli lotnicy lekko po 20 roku życia. Tam ktoś, kto dochodził do 30 roku życia, to już uchodził naprawdę za człowieka tak doświadczonego i takiego weterana, że były takie sytuacje, że że ci starsi nieraz brali miejsce w bombowcu za młodszego, żeby młodszemu dać szansę na przeżycie wojny, a starszy miał 25 lat, a młodszy miał 21. Także to też nie jest częsta sytuacja, że już ci lotnicy zdążyli mieć żony i dzieci. Trochę czasu dla upamiętnienia bohaterskich załóg spędziłem również za biurkiem, dlatego że 10 lat temu Dominik Kościelny stworzył taką wystawę składającą się z tablic i eksponatów, które jeździły jako ich uzupełnienie. I ta wystawa o lotnikach południowoafrykańskich ma łącznie 30 stron tekstu zmieszczonego na tych tablicach. Była ona po polsku, natomiast pojawił się pomysł, żeby wystawić ją również w RPA, w związku z czym ja tą tablicę, te wszystkie tablice przetłumaczyłem na język angielski, co mi zajęło 2 doby. Zostało to wysłane do RPA i tam to będzie eksponowane. Również 10 lat temu powstał film pod tytułem The Man Who Went to Warsaw. Reżyserem filmu jest Tinus Leraus. To jest dokumentalny film, który oparty jest na wywiadach z lotnikami, którzy przeżyli misje zrzutowe nad Warszawę. I ten film też nie miał swojej polskiej ścieżki dźwiękowej, więc ja ten film przetłumaczyłem na język polski i dograłem do niego polską ścieżkę dźwiękową, także teraz ten film przy różnych okazjach wyświetlany jest już po polsku. Naszym kolejnym przystankiem była Żegocina, gdzie realizowano projekt Skrzydła Nadziei 44. Przygotowałem tam wystąpienie o wykorzystaniu ciężkich bombowców podczas wojen. Dominik Kościelny opowiadał o niemieckiej taktyce walki z alianckimi bombowcami nad Polską, a szczegóły zdarzeń, konkretnych zestrzeleń bardzo obszernie przedstawił historyk Wojciech Krajewski, autor znakomitych i szczegółowych książek poświęconych poszczególnym załogom. Jego książki są niezwykle cenne, dlatego że obecnie niestety poziom nauki bywa jaki bywa. I wiele publikacji to jest przepisana rzecz jedna z drugiej i jeżeli się kupuje 5. książkę, to ma się wrażenie, że czyta się 5. raz to samo. Natomiast książki Wojciecha Krajewskiego to jest owoc pracy w terenie, która polegała na zbieraniu relacji u źródła, robienia wywiadów ze świadkami tych wydarzeń 20 czy ponad 20 lat temu, kiedy jeszcze sporo ludzi żyło i faktycznie są to historie, które wnoszą wiele nowego, a nie tylko jest to przepisana historia z innych publikacji. Także bardzo cenne książki. No i również to, w jaki sposób one powstawały, pan Krajewski opowiada przy okazji konferencji, na których jest. Podczas konferencji miała miejsce premiera polskiej wersji filmu, którą stworzyłem, a w sali zorganizowano wystawę pamiątek po Liberatorze i jego załodze. Były tam różne mundury, archiwalia, ale też elementy samolotów. Ja miałem przyjemność wzbogacić tę wystawę elementami ze swojej kolekcji, więc pojawiło się tam też i coś z Liberatora, i coś z nocnych niemieckich myśliwców. Nawet były ciasteczka Liberatorki i żołnierzyki między talerzami. Naprawdę ta impreza była zorganizowana na najwyższym poziomie z dbałością o wszelkie szczegóły. Po konferencji w Żegocinie moją kolekcję wzbogaciło podziękowanie w takiej formie. Ogromna wdzięczność dla organizatorów za to, że dołożyli starań, żeby to było tak pięknie wykonane i za to, że wiedzą, że w języku polskim nazwiska się odmienia. Później bardzo szybko się okazało, że musimy jeszcze skoordynować wizytę w Warszawie syna jednego z lotników. Lotnik nazywał się Derek Stewart. On latał nad Warszawę, ale poległ później w misjach nad Słowenią i tam też jest pochowany. I jego syn, 84-letni pan Ian, przybył z Australii po to, żeby ruszyć szlakiem bojowym śladami swojego ojca. Udało się nam zorganizować dla niego specjalną wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie, jak wiemy, zrekonstruowany jest jeden z Liberatorów. Liberator notabene kapitana Szostaka, czyli ten samolot, z którego najprawdopodobniej blachy udało się pozyskać do Muzeum Lotnictwa. Te wszystkie historie się naprawdę zaskakująco ze sobą łączą. Kolejnym punktem na naszej trasie była Kocina, to jest województwo świętokrzyskie i tam również uczestniczyliśmy w uroczystościach przy pomniku kolejnej załogi zestrzelonego bombowca. Również uroczystość bardzo pięknie zorganizowana i szczególnie dla mnie wzruszające były występy młodzieży ze szkoły, pięknie zaśpiewane pieśni patriotyczne i to nawet wcale nie takie najbardziej znane, także naprawdę chwytająca za serce impreza i cieszę się, że również mogłem tam być. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. A teraz dziękując wszystkim, którzy wspierają Zabytki Nieba w tym, co robię, mimo że jest to w dużej mierze działalność poza YouTube'em, zapraszam na wykład przedstawiający lotniczą pomoc dla powstańczej Warszawy, który wygłosiłem na konferencji Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Wrocławskiej.
Tym razem prelegenci na Politechnice Wrocławskiej otrzymywali na pamiątkę takie statuetki. Trafia ona do mojej kolekcji, a ja zapraszam na mój wykład, który opublikowany jest jako odrębny film. Oto link do niego.